Nie badamy dinozaurów, tylko my badamy człowieka, ale rzeczywiście w archeologii trochę można tego człowieka zgubić za tymi zabytkami. Warto moim zdaniem jakby cały czas wracać do tego i sobie przypomnieć, po co my to tak naprawdę robimy, a robimy to właśnie po to, żeby badać jak kiedyś żyli ludzie. Jak patrzę, jak się archeologia rozwinęła w ciągu tych lat, kiedy się archeologią zajmuję, no to rzeczywiście nie pomyślałabym, jak zaczynałam studiować, ucząc się właśnie tych różnych jakichś tam typów zdobienia i tak dalej, takiej właśnie bardziej takiego typologicznego podejścia. W ceramice, którą ja się zajmuję, patrzyło się na zdobienie naczyń, na formy naczyń i porównywało, patrzyło skąd to mogło przyjść, co współwystępuje ze sobą, co może być z tego samego czasu. I archeolodzy zaczęli nazywać te skupiska zabytków występujące na tych terytoriach kulturami archeologicznymi. Kultura ceramiki wstęgowej rytej, czyli mamy wstęgi, które były wyryte, ornament charakterystyczny. My oczywiście nie wiemy absolutnie, co to byli za ludzie, jakim językiem mówili, właśnie jakie to były etnosy, w związku z tym nazywamy je oczywiście od tych wytworów, które po sobie pozostawili. I kultura ceramiki wstęgowej rytej jest właśnie pierwszą kulturą neolityczną tutaj w ogóle w całej środkowej Europie. To są pierwsi rolnicy, którzy tu się pojawili około 5300 przed Chrystusem. Nie byli miejscowego pochodzenia, tylko przywędrowali do nas z południa, gdzieś z terenu dzisiejszej Turcji. Ale zajmowali tylko najbardziej żyzne tereny, między innymi tutaj obszar Lubelszczyzny. I właśnie pozostawili po sobie bardzo, bardzo charakterystyczne wytwory. Między innymi taką właśnie bardzo charakterystyczną ceramikę. To jest najstarsza ceramika, którą mamy na ziemiach polskich. Właśnie ta analiza ornamentu, to są takie tradycyjne analizy archeologiczne, ale później dochodzą te właśnie wszystkie specjalistyczne, czyli analiza petrograficzna składu, również analiza XRF, to z kolei analiza chemiczna składu tej masy ceramicznej, z której to zostało wykonane. Można również badać, czy zachowały się w ściankach naczynia jakieś pozostałości substancji, które w tym naczyniu były przechowywane, czy też gotowane. No i tutaj na przykład, jeżeli chodzi o ten właśnie okres, którym ja się zajmuję, wczesnego neolitu, kiedyś uważano, że w tym czasie jeszcze w ogóle nie wykorzystywano mleka, że to po prostu było za wcześnie po udomowieniu zwierząt hodowlanych. A okazuje się, że jak najbardziej właśnie tłuszcze mleczne są znajdowane, także mleko było wykorzystywane czy to do produkcji jogurtu czy seru, bo jeszcze te społeczności nie wykształciły tolerancji laktozy, także raczej świeżego mleka pewnie nie spożywały. My prawie nie mamy całych naczyń, więc musimy rekonstruować te naczynia. Tutaj rzeczywiście udało się odtworzyć. Dla nas to już funkcjonuje w zasadzie prawie jako całe naczynie, bo wiemy, jaki był cały kształt. Naczynie ze Świerszczowa jest wyjątkowe, ponieważ ma troszeczkę inny ornament niż te takie typowe naczynia kultury ceramiki wstęgowej rytej. I podobne analogie występują na obszarze południowo-wschodniej Słowacji, w grupie, którą my klasyfikujemy już jako inną kulturę archeologiczną. Pokazuje nam to, że tutaj te społeczności na Lubelszczyźnie utrzymywały dalekosiężne kontakty w tym czasie. To nie jest tak, że oni wszyscy siedzieli gdzieś tam po tych swoich wsiach i nosa nie wyściubiali, tylko oni rzeczywiście mieli nieprawdopodobne, dalekosiężne powiązania. Do you have other shirts for this specimen, for this one, for this vessel? No. It's the only one. But I had very few where I assumed that there could be slabs, but very few really. Archeologia jest interdyscyplinarna i jest międzynarodowa. Na przykład, jeżeli chodzi o te badania takie technologiczne tej produkcji ceramiki, no to tutaj koledzy i koleżanki z Francji mają bardzo bogate doświadczenia, bo tam już od pierwszej połowy XX wieku antropologia francuska po prostu zajmowała się tą problematyką technologii właśnie jako takiego tworu kulturowego. So it seems to be
almost a specialized production. Wszyscy inni uważali, że technologia to jest coś takiego automatycznego. Każdy zrobiłby coś dokładnie takiego samego. Tu nie ma się nad czym zastanawiać, nie ma tutaj co badać. Natomiast Francuzi właśnie twierdzi, że nie, że technologia też jest wyrazem kultury. So it's easy to just get the information. So, yeah. Na pewno fascynujące jest oczywiście to, kiedy się wykopuje takie rzeczy i ma się tą świadomość, że jest się pierwszą osobą po 7000 lat, która bierze to do ręki. I właśnie widać te odciski palca sprzed 7000 lat i można swój palec odcisnąć w tym samym miejscu, to po prostu nagle ten czas się skraca. My myślimy w takich kategoriach takiego czasu liniowego. 7000 lat, no to już w ogóle bardzo dawno, mamy te epoki, wszystko jest ładnie uporządkowane i wszystko powinno być po kolei, tak jak w muzeach, prawda, też kolekcje są uporządkowane i trzeba przejść przez te wszystkie, żeby dojść do tego naszego okresu, ale w momencie, kiedy się taki zabytek trzyma w ręku, no to ten czas się skraca. Nawiązuje się jakby taką trochę, nie wiem, więź z tymi osobami, które tak dawno temu żyły, także to jest fajne.